Siema widzu, nie, to nie jest powrót mojej fantastycznej serii zbudowania domków. Po prostu ostatnio sobie pobudowałem w Minecrafcie, bo mi się nudziło i dlatego stwierdziłem, że skoro już to zbudowałem, to mogę wam to nagrać. A jak pamiętacie, to moją największą willę, tą taką największą jaką budowałem, no to ta tak trochę jest, kurde, większa, nie? To jest największa willa, jaką kiedykolwiek zrobiłem. Naprawdę. A jak macie wykupionego wspierającego, to oczywiście schemat czeka na was w zakładce społeczność. Buzi wspierający. Nie liczcie na to, że będę pamiętał, ile tu jest wymiarów na ile, więc teraz wyświetlają wam się wymiary. Wróćcie sobie do tego potem, na spokojnie, bo i tak tego nie spamiętacie na 200%. Teraz macie materiały i też ich nie spamiętacie, więc obejrzyjcie pierw poradnik, jeżeli chcecie to w ogóle zbudować, bo będziecie wiedzieli, gdzie się pomyliłem, co zmieniłem, co dodałem i sobie później do tego znowu wrócicie i będziecie sobie budować. I teraz tak, gdzie jest przód? No tutaj, tu dokładnie w tym miejscu mamy wejście, tu jest przód, ten element to jest przód, więc tak sobie to rozrysujcie. Jeżeli chodzi o teren, możecie to w zasadzie zbudować gdziekolwiek, bo to jest zaprojektowane tak, żeby to zbudować gdziekolwiek. Ja po prostu tu znalazłem taki fajny teren, trochę zmieniłem sobie biom, tu sobie dociąłem i stwierdziłem, że sobie tu to wybuduję, bo tak mi się wydaje, że to będzie się naprawdę fajnie tutaj komponowało, nie? Także co? No zaczynamy chyba, nie? I teraz tak o, tutaj od tego rogu sobie zaczynam, czyli też od przodu zaczynam i buduję sobie 24 kratki w tę stronę. To akurat pamiętam, bo przed chwilą się okazało, że w nagrywania nie włączyłem i musiałem to liczyć. I później stąd mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6. A, wymiary wszystkie są podawane od tego bloku do tego bloku, później od tego bloku do tego bloku, od tego bloku do tego bloku i tak dalej, żeby nikt nie płakał. Że Patryk, ja nie zrozumiał! Dobra, i teraz taką mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Raz, dwa, a tu już nie. Słuchaj, tu teraz robimy sobie bladodębowy pień. Tak, budujemy to na najnowszych wersjach Minecrafta i robimy sobie coś takiego. Pyk, sikalawą, tutaj lecimy sobie dalej. Tak samo bladodębowym pniem. Wiecie co, ja chyba stwierdziłem teraz w tym momencie, że ten projekt jest kurde za duży. Jezu, co ja mam ostatnio z tymi dużymi projektami? Nieważne. Tu robimy jeden przerwy, na zasadzie tako, cyk, jeden przerwy, pyk. Stawiamy sobie tutaj biały beton i lecimy dalej. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Teraz tu robimy 2, elegancko i tu znowu robimy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 i tu w którymś miejscu robiłem jeszcze wjazd jako bramę garażową i czy to będzie właśnie tu między tymi? Zobaczmy. Taką asę zrobię i tu będzie coś takiego. No raz, 2, 3, 4, 5, 6, stąd jest 4 odstępu. W sumie można to nawet zrobić inaczej, zróbcie 3 odstępu i tutaj raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 już na pełną szerokość, bo tu będzie taka, no powiedzmy, że tu jest brama garażowa, ok? Dalej sobie oczywiście dociągamy tutaj wszędzie białym bełtonem. Coś takiego. Tutaj tak samo, tu już akurat będzie wszędzie biały beton na szczęście, więc tu za dużej filozofii nie ma. I mamy zarys tak naprawdę zrobiony, jest G. Teraz tak o, tutaj ja sobie wszędzie dodałem wodę z prostego względu, że tutaj będziemy mieli naszą farmę. Więc ja sobie to zrobiłem w ten sposób. Tylko jeszcze kurczę, jakbym sobie tego nie porozwalał, to by było bomba. Zaraz wam powiem ile mniej więcej na ile to jest, w sensie ile na ile jest samo pole, nie? Robimy sobie tutaj, no w tym kwadracie to będzie to pole i tu jest łącznie 8 na 20. Jakoś takoś. To będzie. Tego. Idąc dalej tak naprawdę, to tutaj sobie możemy trzasnąć od razu coś takiego w sumie dookoła, żeby to przykryć, ten nasz beton, żeby przykryć po prostu ten nasz element, to możemy sobie przeciągnąć tak naprawdę. Tu jeszcze jedną warstwę możemy zrobić tak naprawdę na 3 z tej strony od ściany i teraz wchodzicie z gładką kwarcową płytą i walicie sobie tutaj po prostu do samego końca, tutaj od dotąd, pyk, 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 ale w sumie możecie zrobić tak, żeby trochę się tam to zagłębiało, jeżeli chcecie, a jeżeli nie chcecie i chcecie mieć tutaj też kompostownik, no to sobie musicie wziąć ten kompostownik, pyk, nie wiem za co, za ziemię w sumie. I tutaj sobie wstawiacie kompostownik i też jest gitara. Resztę tutaj podmieniacie na pole, tylko że
robiąc to pole, dobrze by było, jakbyście sobie pamiętali, że tutaj na samym końcu dostawiacie sobie kwiatki. Dlaczego? Bo tam sobie zrobicie ule i będą wam pszczoły latały i dodatkowo nawoziły ten teren. Banalnie proste, nie? I teraz całość to możecie po prostu sobie podmienić na to pole, tak? Pole. Czyli tutaj po prostu już sobie wtedy to podmieniamy, czy tam po prostu robimy sobie, oramy to, czy co tam chcemy i sadzimy sobie tutaj warzywa, owoce, czy co tam sobie chcecie. Całą resztę, jaką tu mamy, możemy tak naprawdę wylać betonem poza tym kwadratem. W sensie tutaj taki będzie kwadrat. Czekaj, ja go zaznaczę i ci zaraz powiem mniej więcej, gdzie to kaman. Tutaj, gdzie robiliśmy tą bramę wjazdową, w sumie tu możemy od razu to zrobić, że robimy jeszcze tak. I tutaj dodajemy sobie kwarc. I tutaj też sobie dodajemy kwarc. Ale sobie możemy zrobić mniejsze. Coś takiego. Czyli tutaj podchodząc do tej tylnej ściany robimy 3, później raz, 2, 3 i trzaskamy tutaj kwadrat. Ile on jest na ile? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wolałem się upewnić, że to jest 8 na 8, a nie, że was okłamuję. No. I gitara. I teraz tak o, tutaj odtąd możecie sobie raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i pociągnąć tutaj dalej sobie elegancko biały bełton i zostawić sobie tutaj po prostu trawę, bo tu będziemy mieli nasze boisko, tak? W tej chacie będzie boisko, a to dopiero początek jej wad. Pyk, mamy tutaj kolejny elemencik i tutaj tak samo robimy raz, 2, 3, wylewamy to sobie bełtonem. Wszystko ładnie, pięknie, białym, czy tam jakim tam chcecie. Ogólnie, jak chcecie, to możecie z jakiegokolwiek betonu to zrobić, serio. Wasz ulubiony kolor sobie wybierzcie i se zróbcie. Bo to jest jakby wasza chata, ja w to nie ingeruję. Jak ktoś chce mieć tutaj różowy beton, to niech sobie zrobi z różowego betonu, o ile w ogóle taki jest w tej grze. I będzie też git. No i resztę sobie zrobię komendą, nie? Dobrze, i co dalej? Skoro już zaczęliśmy od tego pola, to lećmy od tego pola, zaczniemy sobie też od tego rogu, tym razem robimy 3 odstępu, pach, robimy 3 odstępu i tu już dajemy ciach, tu dajemy 4 odstępu, raz, 2, 3, 4, pach, raz, 2, 3, 4, pach, raz, 2, 3, 4, pach, 4, znowu ciach, to jest 4 czy 3 zrobiłem? 3, 4 i tutaj znowu 4, raz, 2, 3, 4 i tutaj też możemy zrobić pach. Raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, tu będą drzwi, elegancko, tu robię sobie ciach, albo w sumie można i bez tego zrobić, tu po prostu pociągnąć szkło na całą odległość, powiedzmy sobie gdzieś dotąd, albo dajmy już na równo, cyk, tu sobie zrobimy drzwi, tu zrobimy kolejne zaraz, po prostu zrobimy sobie jeszcze tutaj ciach, tak, przeciągnięcie, robimy zdjęcie, mamy coś takiego. Tutaj możemy sobie teraz ustawić pyk na całą szerokość. Do tego tutaj ustawić sobie ule na całą szerokość, elegancko. Całość sobie podnosimy oczywiście na wysokość 3, żebyśmy mieli, w sensie okna na wysokość 3, tak, na wysokość 3. Tutaj również na wysokość 3 robimy w ten sposób. 3, 3, 3, 3, 3, 3. Tutaj również sobie podnosimy wszystko na wysokość 3 kratek. Elegancko. Okejka. I słuchajcie, jeżeli mamy coś takiego, w sensie mamy już to zbudowane, to teraz tak o, tu możemy sobie to zamknąć w zasadzie komendą, czyli ja sobie zrobię tak, pyk, pyk. Ja używam Word Edita, jakby ktoś pytał, bo pewnie będzie Patryk, czego używasz? Word Edita używasz. I sobie to zamykam komendą i to robimy z bladodębowych desek. Czy będzie pile oak planks? Jakoś tak. Git. Mamy coś takiego i teraz od tego supa robimy 2 odstępu i robimy sobie do końca coś takiego. Elegancją, hythyfą and de kanapka. Tu robimy sobie coś takiego. Pyk, pyk, pyk. No i do końca już lecimy sobie w zasadzie dookoła. Ciśniemy sobie z czym? Ze schodami. Ty. Czy ja tego nie przyciągnąłem teraz za mocno? Wydaje mi się, że to przyciągnąłem. Że to powinno być coś takiego. No i dobrze mówię, że powinno być coś takiego. Git. I tu możemy sobie wstawić wtedy biały ten.
biały beton. No i cacy. I mamy teraz po prostu tutaj sobie taką oto naszą dziurę. Wypadałoby to jeszcze jakoś oświetlić chyba, co? Jeżeli chodzi o oświetlenie, 3 rzędy. Bez tego tu nie będzie wam nic rosło. I możecie sobie to w sumie... Ty, to nawet nie jest głupie. Ja to jednak jestem, kurde, czasem głupi, ale czasem jestem turbo głupi. I mogę sobie teraz zrobić elegancko coś takiego. Pyk. Żeby tu było na równo z tymi słupami. To będzie całkiem spoko wyglądało w sumie. Ciach. Ja tam kombinowałem trochę inaczej, żeby to było, tak naprawdę. W sumie tu możemy sobie też zrobić o jeden po prostu na samym środku to przestawić, żeby to troszeczkę się inaczej to światło rozchodziło. Cyk. I to powinno wam wystarczyć do tego, żeby tu wam wszystko ładnie, pięknie rosło, nie? I teraz sobie tutaj wszędzie wypełniamy tutaj szybami. To co? Stryknę palcami, tu dookoła wszędzie wypełniamy szybami. Yo! No i bardzo ładnie to wyszło. Szyby koloru jakiego chcecie. Serio, tylko bądźcie konsekwentni. Jeżeli gdzieś dacie jakiś kolor, czy tam czarny, czy jakikolwiek inny, to bądźcie konsekwentni i tam, gdzie czarne są u mnie, to wydawajcie ten swój kolor, a tam, gdzie są jasne, to zostawcie jasno lub też inny kolor, nie? Set, to będzie glass pane. Pyk, elegancko. Jezu, jak to upraszcza budowanie, nie muszę wam pół godziny pokazywać, tylko po prostu robię glass pane i cacy. Dobra, jeżeli chodzi o farmę, to mamy już ją skończoną, możemy sobie przejść dalej. Dalej mamy z kolei tutaj znajdujący się w tym oto miejscu magazyn. I teraz tak o, z magazynem, co z magazynem? Robimy tak o, jeden odstęp od tego, 2, czyli mamy 3, 4, 5, 6. I to nam się zgadza. I teraz to możemy sobie przeciągnąć do samego końca już. Elegancko. Tutaj będziemy sobie, oczywiście wezmę sobie tylko ten bloczek. Będziemy lecieli dalej z tym bloczkiem. Jeżeli chodzi o budowanie, tutaj tak samo. Elegancko, jeżeli się nie mylę, to tu wszystko gra, tu wszystko gra. Tutaj lecimy sobie do drugiego, czyli robimy coś takiego, raz, dwa. Później tutaj co dwa robimy sobie coś takiego, żeby już były te miejsca na skrzynki. Pyk, pyk i to mi się powinno ładnie spiąć. No i zarąbiście mi się to spina. Tu robimy też na 2. To jest git. I teraz robimy 2 odstępu stąd pyk, 2 odstępu stąd pyk. Tu robimy sobie coś takiego. Czy tu jeszcze bym dostawiał? Nie, nie dostawiałbym już tutaj nic. Świetnie. Teraz tu robimy sobie oczywiście na 2. Tu robimy sobie na 2. Ok. Ciach, 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 ciach i wszystko nam się zgadza. I mamy taki zarys w zasadzie skrzynkowy. W sumie to sobie może wezmę skrzynki. Chest, pyk, 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 git. I teraz tak o, jak ja to zrobiłem? Cyk, tutaj oczywiście skrzyneczki normalnie. Lecimy z temacikiem, ładnie tutaj pyk, pyk, pyk. Pomiędzy tymi zrobiłem to w ten sposób, że tu idzie tak, tak, tak i to się wspina do góry. Nie będę wstawiał tu tych wszystkich skrzynek, bo jest tego masa, więc nie będę tego tutaj dodawał wszystkiego. Tutaj możemy sobie zrobić też powiedzmy coś takiego, jeżeli mamy na to ochotę. Do tego oczywiście beczki. Weźmy sobie beczki, coś takiego. Tutaj możemy sobie fajnie ustawić beczki, to będzie fajnie wyglądało. Tutaj w sumie też, albo możecie zrobić też adekwatnie do tej ściany. Nie wiem, czy będziecie chcieli mieć tyle beczek, więc możecie zrobić tak, bo tu na tej ścianie będzie w ten sposób, więc tu możecie zrobić też dokładnie w ten sam sposób, że będzie to załóżmy tak o zrobione. Oczywiście to się nie połączyło z uwagi na to, że ja sobie to trzymałem shifta jak to stawiałem, ale mamy to zrobione w ten sposób. Git, tu do góry, do góry, do góry. To wszystko trzeba podnieść, tylko tu ten magazyn on będzie stosunkowo wysoki, tylko nie pamiętam czy na 9. Dobra, to będzie na 7 wysokości łącznie liczone odtąd, nie? Czyli będziemy mieli, sobie te ściany podniosę w sumie. Mamy tutaj raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jeżeli się nie mylę, to tak to będzie wyglądać. Tu oczywiście na 5. kratce robimy sobie w ten sposób, że wypełniamy sobie tutaj ten element akurat, ten konkretny deskami.
znaczy tymi deskami konkretnymi, czyli tymi bladodębowymi, bo tutaj będziemy to troszkę inaczej robili. Tu jest troszeczkę inny zamysł na kolejne piętro do tego, więc tu się to pozmienia, ale będzie ogólnie G. Elegancko, czyli tu mogę sobie też zabudować już w tym miejscu, bo to mi nie będzie do niczego potrzebne. Tam oczywiście możecie powypełniać to beczkami. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tutaj po prostu sobie zrobić całą ścianę beczków, beczek, beczułek, baryłek, jak zwał, tak zwał. Tu oczywiście wszędzie musicie sobie porobić co? Drabinki. Nie zapominajcie o tych drabinkach. No i resztę sobie podnosimy, nie? Tak naprawdę. Czy ja dam to radę zrobić sobie komendą? Fajnie, tako. Pyk, pyk. Raz, dwa, trzy, 8, 10. Pyk. Pyk. White concrete. Ty, no fajnie. Fajnie, fajnie. Nie, fajnie, szczerze. Nie wiem, czy fajnie. Tu do samej góry, tu do samej góry. Ja, widzowie, tak to można budować. W miarę szybko to idzie, nie? Dobra, a tutaj by trzeba było zrobić to samo, tylko Pale Oak Log. Coś takiego. Ciekawe, czy mi się to postawi, tak jakbym chciał. Set Pale Oak Log. Ty, no tak jakbym chciał, to się postawiło się. No i tu też robimy sobie wtedy ciach. Ciach, zaraz powiem wam łączną wysokość. Łączna wysokość od podstawy to jest pyk, pyk, 8 bloków. 8 bloków od podstawy. Jeżeli ktoś by był zainteresowany. W sumie sobie zrobię w ten sposób. Pyk, 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 pyk. Gitara siema. Pyk, pyk. I lecimy. White concrete. Tu tak samo. Concrete. Tu tak samo. Konkret. Tu to samo. Konkret. Tu też dajmy jakiś konkret. Pyk. I tutaj też pyk, zarąbiście, to sobie również podnosimy na tą samą wielkość. Raz, dwa, trzy. Pewnie radę to zrobić jeszcze inaczej i szybciej, ale ja nie jestem aż takim mistrzem Word Edita, więc chcę wam to pokazać, bo później będziecie mówili, że ej, Patryk, nie pokazałeś, ja teraz nie wiem, jak budować, kurde, ścianę. A to jest hit, bo kiedyś ktoś mi tam raz po raz się zdarzy, jakaś sierotka Marysia, co w jednym z moich poradników, gdzie pokazywałem ogólnie domek jakiś tam startowy, survivalowy, ten co ma chyba najwięcej wyświetleń u mnie na kanale. I tam raz po raz znajdzie się taka sierotka Marysia, bo tam schodów nie pokazałem. Im powiedziałem, zróbcie sobie schody jak chcecie po prostu, nie? I raz na jakiś czas jakaś sierotka się zdarzy, która napisze: ej Patryk, bo nie pokazałeś schodów, dzięki, nie mam jak zejść z piętra. No ale tak to jest niestety czasem. No i macie coś takiego tak naprawdę. Tu możecie sobie teraz już machnąć ścianę w ten sposób. Pyk, 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 pyk. Ok, coś takiego. I to możemy sobie zamknąć, bo to już jest tutaj finite. Oczywiście trzeba by było tutaj poukładać jeszcze skrzynki, bla, bla, bla. Ale już tego nie będę robił, więc możemy sobie to zamknąć białym betonem. Zarąbiście. Wejście mamy odtąd. Tu oczywiście dajemy sobie coś takiego, coś takiego, coś takiego, coś takiego. Latarenki by się przydały. Coś takiego. Latarenki by się przydały. Tu bym oświetlał. W sumie możecie zrobić na przykład albo ty. Tak o. Cyk bajera. I tutaj sobie jeszcze jedną lampeczkę postawić. W ten sposób sobie jeszcze jedną postawić. No i tutaj to już tak naprawdę byście musieli kombinować z łańcuchami troszeczkę, żeby to poobniżać, bo może być tutaj trochę przyciemno, jak nie dorzucicie tutaj łańcuchów i może wam się tu czasem coś zrespić, ale jak opuścicie to łańcuchami o jeden na przykład, złoto. Naprawdę to powinno wam styknąć i wszystko fajnie oświetlić. Chociaż być może was zaskoczę, ale ja to zostawiłem tak jak jest. W sensie nie obniżałem tego łańcuchami i nic mi się nie spawnowało, więc jest ok. Drzwi. Wstawiam te. Wstawiam te i wstawiam je w ten sposób, nie? Git. Mamy to zrobione. I teraz co? Chyba boisko machniemy, co? Bo myślę, że to też sporo osób ciekawi. No okej, i jak to mamy, to możemy sobie tutaj w zasadzie zrobić coś takiego. 6 odstępu, czyli raz, 2, 3, 4, 5, 6. Pyk, pyk. Raz, 2, 3, 4, 5. O, to mi się kurczę nie zmieściło. Trzeba będzie przesunąć po 6 w jednym i w drugim. Raz, 2, 3, 4,
Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Pyk. Pyk, pyk. Mamy miejsca w taki oto sposób. Tutaj raz, 2. Tu na pewno to trzeba podnieść. Tu zrobimy sobie od razu płotki, żeby nam nic nie przeleciało tutaj na warsztat, bo tu będziemy mieć warsztat i teraz mogę sobie podmienić na to. Pyk. OK. Mamy to. Cosik takiego. Teraz jak tak sobie myślę, to możemy zrobić jeszcze tak, że tutaj zrobimy sobie w ten sposób. Dociągamy sobie to do pierwszego, robimy 3 odstępu i dociągamy sobie to do końca w zasadzie już. A tu możemy sobie zrobić jeszcze stoliczki w taki oto sposób. Git. Tu będzie środek tego boiska w ogóle, ty? Bo ja tak w sumie nie pomyślał. Ile to ma? 25. Czyli co, po 12, nie? 11, 12, no jak mordę strzelił, tu będzie środek. Ja to jednak mam miarkę wokół, ty. Pyk. Zarąbiście. Brameczki. Brameczki co? Po 3 z jednej. Pyk. 3. Pyk. Tu będzie brameczka. Czy zrobicie to? Dobra, może jednak zróbcie to na 3. Coś takiego. Tu na środku też w sumie by trzeba było zrobić tą kulkę taką. O, coś takiego. 3 z jednej, raz, 2, 3. Pyk. 3 z drugiej, raz, 2, 3. Pyk. Pyk. Tutaj pyk. Mamy fajnie. Teraz sobie klikamy 4 z tej strony. Oczywiście jakieś tam pole karne czy coś innego. Jak zwał, tak zwał. Tu od razu latarnie, żeby każdy widział, gdzie ma strzelać. Tu z drugiej strony to samo. Jezu, nie to. Elegancko, żeby boisko było jak trzeba. Pyk. Pyk. Kurde, wiem, że to było więcej oświetlenia. Ty, a w sumie to jednak nie, tylko tu i tu jeszcze. No to bajka. To nie jest aż takie w sumie złożone, nie? Ale tu będzie trzeba jeszcze machnąć taką dużą ścianę stosunkowo, więc od razu to zaczniemy robić, od razu to zrobimy po prostu. No dobra, to skoro mamy to, ten środek, to teraz robimy tak o. 2 odstępu tu i dioryt. 2 odstępu tu i dioryt. Tu dostawiamy bloczek, tu dostawiamy bloczek i z tym lecimy na wysokość 7 kratek licząc odtąd, czyli mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Tu podnosimy to tak samo do góry, żeby to się wszystko fajnie kombiło ze sobą. Do góry, elegancko. I teraz tak o, tu będziemy mieli również raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. To się wszystko zgadza. Chociaż nie wiem, czy tej ostatniej nie będę musiał lekko zredukować. Mam nadzieję, że nie. Ale jakby to sorry. Jakbym się tam pomylił, ale no to jest duże. I lecimy sobie do góry, też tutaj na 7, chociaż to tak naprawdę możemy jeszcze wyżej ciągnąć, ale do tego zaraz przejdziemy. Na razie zróbmy sobie to na 7 też i to będzie set oak pale oak log. Voilà. Zarąbiście, ścianę tą mamy zrobioną. Tu oczywiście będziemy stawiali sobie szyby zwykły glass pane. Pyk, mamy jeden glass pane. No tu się fajnie połączyło, a tam nie, ale gówno. Tu się fajnie łączy, a tu muszę rozbijać i jeszcze raz łączyć, ale shitens. Dobra, ale tu się też fajnie połączy dzięki temu. Pyk. Elegancko, tu się naprawdę fajnie połączyło. I tu tak samo sobie to połączymy. No i tu wiadomo, że się zesrało. No i mamy to zrobione w zasadzie. Ostatnim elementem na tej ścianie są kwarcowe półpłytki, które idą tu na samej górze. Coś takiego? Nie, jednak bez tego. Dziwnie, że tak zrobiłem, ale skoro tak zrobiłem, to widocznie sprawdzałem to i wyglądało to wtedy gównianie.
Jeżeli chodzi tutaj o tą ścianę tylnią, to podnosimy tak samo na tą wysokość, na tą samą wysokość, to będzie 7 kratek, tak? Czekaj, wait, żebym cię nie oszukał, 7 kratek. Tutaj tak samo na 7 kratek. Już jest 7. Jest 7, git. Możemy sobie to wziąć i tutaj również podnosimy sobie to na 7 kratek. Oak fence, pyk, mamy to zrobione. Taką siatkę trochę orlikową, ale jest git. Tutaj robimy o 3, wysuwamy jeszcze to, żeby już tutaj mieć to zrobione, ten daszek. Zaraz zrobimy jeszcze tutaj schody, albo może na razie nie będziemy robić. Tu będą jeszcze schody, ale do tego sobie wrócimy. Tu podnosimy oczywiście jeszcze to. Czy coś jeszcze? Oświetlonko, nie? Tylko nie wiem, czy jest już sens zamykać to, ale dobra, w sumie wszystko zamykaliśmy, to zróbmy tutaj te schody i zamknijmy to już, nie? Chociaż tak naprawdę to powinienem pierw wejście zrobić, no dobra, nieważne. Już i tak to nie jest w tej kolejności, co chciałem, także zrobimy to po prostu tak, żeby było git. Tylko nie pamiętam, czy to było tak, ale chyba tak jeszcze to było. Skoro mówiłem o tym wejściu, już to je zrobię, czyli robimy tutaj 2 odstępu i ciachamy sobie na 2 po kolei do góry, siupamy coraz wyżej. I jedna rzecz tutaj, fajnie by było, żebyście przed zrobieniem tych schodów, Patryk, ale ja już zrobiłem, co ty mówisz? Tutaj wstawili sobie jakieś oświetlenie, ale to możecie sobie tędy przeskoczyć, nie? Tutaj tędy sobie wstawić, także to nie jest żaden problem, tak mi się zdaje. Okej, no ale skoro to już mamy, to tak o, tu podnosimy sobie jeszcze na 1, bo mówiłem, że będziemy to od razu zamykali. To podnosimy sobie na 1 i teraz tak o, żebym tego nie zdupił. Tutaj trzaskamy sobie dookoła coś takiego aż dotąd. Tu sobie możemy to podnieść o 1 dalej. Tak jak standardowo by tutaj cała ta ściana będzie podniesiona o 1, więc to już możemy sobie podnieść. Tu jest w tym momencie wysokość 9 kratek, jakby ktoś pytał. I tutaj trzaskamy jeszcze 1 poziom w ten sposób. I to możemy nawet sobie wpuścić gdzieś tutaj dalej, jeżeli mamy taką potrzebę. I tu mamy tak fajnie to wystopniowane i wygląda to git. Dobra. To mi się podoba, dla mnie się. I teraz bierzemy sobie nasze ołkowe deseczki. Cyk, myk, fuch, bajerka. Ja już sobie tu zaznaczam, tak wiecie, dalej po prostu. Idę z projektem. Żebyście wy też wiedzieli, bo no zamykaliśmy wszystko po kolei, no to zamkniemy też już tą halę gimnastyczną, żeby to było zrobione. Czy tą halę gimnastyczną, ten nasz ośrodek sportowy. I tutaj możemy sobie dotąd to podciągnąć. Set, fail, oak, planks. Pyk, mamy to zamknięte. No i tu wiadomka, trzeba jeszcze sobie uzupełnić, żeby to domknąć całość. Mamy to zrobione, jest git. Tu będziemy oczywiście szli dalej z tym elementem i tu sobie zrobimy coś takiego. Mamy G, to zrobione i mamy tutaj naszą halę sportową. I tak jak mówiłem, to trzeba będzie doświetlić, więc wezmę sobie od razu łańcuch. Chaina sobie wezmę. Ok, i teraz jak? Podlatujemy sobie tu, robimy raz, dwa, trzy, pach, 1. Podlatujemy sobie tu, to jest dokładnie to samo. Raz, dwa, trzy, pach, 1. Raz, dwa, 3, 4, 5, pach. Raz, 2, 3, 4, 5, pach. Raz, 2, 3, 4, 5, pach. I tutaj będziecie mieli 3 znowu. Więc jeżeli to zrobicie dobrze, to będziecie mieli równiutko 3 odtąd, 3 od końca. W sensie 3 tak samo odtąd. Czyli mamy raz, 2, 3. Na czwartym. Raz, 2, 3, 4, 5 na szóstym. Raz, 2, 3, 4, 5 na szóstym. I tutaj tak samo nam się wszystko powinno zgadzać. I teraz tak o. Ja sobie to zrobiłem tak, że wszystko u mnie jest tutaj zrobione w sumie na 2 co najmniej w dół. Ja walę. Tak jak mówiłem, na 2 co najmniej w dół. No i dalej to jest przeplatanka, nie? Czyli tu mamy 2, tu mamy 2, tu mamy 2, tu mamy 2. Tu dostawiamy trzeci. Choć tu już jest wtedy trochę nisko, jak to zrobicie, nie? Więc musicie się z tym liczyć, że albo robicie tak, albo zrobicie sobie co 2 i 1, nie?
Tylko mi zależało na tym, żeby mieć to bardziej doświetlone tu u dołu, więc zrobiłem sobie na 3, ale zrobię tu teraz wyżej, żeby każdy mógł sobie tam zrobić wezle uznania. O, coś takiego możecie sobie zrobić i będzie git oświetlone. Nie powinno wam się tutaj nic zrespić, nie? I nasz stadion również mamy domknięty, więc możemy przejść tutaj do naszej strefy garażowej naszej. Na początek. Tutaj jak mamy ten kwadrat, robimy sobie coś takiego i to pociągamy od razu na wysokość 7. Czyli mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lecimy z tym do góry, tu już nie będę robił komendą, bo szybciej mi chyba pójdzie tak, o jak to zrobię. Elegancko, tutaj również tak samo. Na wysokość 7. Tu to samo na wysokość 7. Bailando. Tu możemy sobie całość wyłożyć już betonem. Pyk, mamy to zrobione. Super. Dalej drabinka. I tutaj drabinką możemy to pociągnąć do samej góry. Dlaczego ja sobie to ciągnę do samej góry? Bo to imituje mechanizm, nie? Bo to wiecie, to jest taki, wiecie, mechanizm, który wasze auto po prostu sprowadza pod ziemię. Tak sobie to wymyśliłem. Robimy oczywiście na 3. Tu również robimy na 3, żeby to wyglądało fajnie. Ok, mamy coś takiego i tu już możemy w sumie polecieć normalnie. I dodatkowo dostawić sobie coś takiego, że odtąd sobie przeciągniemy w taki oto sposób. Git. No i całość resztę możemy sobie bez problemu podciągnąć do samej góry, czyli tutaj na tą naszą wysokość umowną 9 kratek, gdzie mamy już ten docelowy co? Gdzie mamy docelowe piętro nasze główne. Tą ścianę na razie jeszcze sobie zostawię. Czy coś jeszcze tutaj powinienem dostawić? Na pewno powinienem dostawić sobie komputera, który będzie stał w tym oto miejscu. Teraz tutaj sobie postawiam wszystkie sygnały ostrzegawcze. Elegancko, może nie tu, tylko tu. Super, tu będzie na 2, to trzeba zrobić w tę stronę, 2 w tę stronę, tutaj w tę stronę, 2 w tę stronę. 2 ok, tu na środku też zrobimy 2, 2, 2 i 2 i teraz tak o, pyk, kurczę ty, o, cyk, 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 cyk i tu to samo, mamy to ładnie, pięknie zrobione, oświetlone, wszystko jest git. I teraz tak, o, tu możemy sobie jeszcze walnąć lewara, do tego zrobić jakiś obraz, pyk, pańcik. To ma być komputer tutaj ogólnie, więc trzeba to pomniejszyć, zrobić jakiś taki, o, na przykład taki ekran, zarąbiście. Tutaj oczywiście nad tymi deskami, takimi w bok, powinniście zrobić jeszcze coś takiego i tutaj coś takiego. Tutaj postawić sobie również taki lewar ostrzegawczy. Tu możecie zrobić sobie takie, wiecie, w dół łańcuch do otwierania bramy. Na przykład i tu wtedy, jeżeli to coś takiego robicie, no to tu też musicie podciągnąć łańcuch, żeby to miało taką, wiecie, imersyjność i większą głębię, mam takie wrażenie, tak mi się zdaje, ja bym tak to zrobił i tak to zrobiłem. I tu de facto mamy zrobiony nasz garaż, jeszcze trochę oświetlenia, bam to down, na przykład o tutaj, bo dlaczego nie? No i myślę, że możemy zrobić teraz tą brakującą ścianę. I teraz tak o, tą brakującą ścianę zaczekajcie. Ja wam pierw pokażę, jak to zrobić. Dobra, czy ja sobie tak o, zamykam całą ścianę na docelową wysokość, czyli tutaj, white concrete, pik, mam zrobione. Tu jest wysokość 9 kratek. W tym miejscu jest 9 kratka, tak? Żeby nie było, jeszcze sprawdzę. Tak, tu jest 9 kratka, czyli zaczyna nam się parter. Robimy 2 odstępu i tu na 2 wycinamy po prostu coś takiego. I tak dochodzimy do momentu, aż będzie tutaj 2. That's it. Nic więcej tutaj nie robicie. Tą ścianę macie zrobioną w pełni. Kolejna ściana będzie tutaj, w tym miejscu. Trzaskamy ją też do samej góry. Tu oczywiście będzie to zabudowane. Bierzemy sobie displayowe płotki. Trzaskamy tutaj i uzupełniamy szybą tutaj. I też mamy zarąbiście to ładnie, pięknie zrobione. To skoro jak już tu jesteśmy, to zrobimy też wejście od razu. Jeśli o samo wejście chodzi, no to tutaj normalnie to podciągamy też na 9 kratkę tak naprawdę.
Możemy sobie to już zrobić. Tu zrobimy sobie na 3 oczywiście. Tak, 3, zróbmy 3 i tu sobie resztę zabudowujemy, bo tu ma być po prostu lity beton. Lity beton. Na tej ścianie się nic nie dzieje. Tu nic ciekawego nie ma. To mamy zamknięte. That's it. Tu jest lita ściana. I wygląda dobrze. I mamy to tak, myślę, całkiem fajnie, pięknie zrobione. A skoro mamy to tak fajnie, całkiem pięknie zrobione, to możemy sobie teraz tu zamknąć to. Pyk, pyk. Ty, żebym teraz tylko nie zepsuł sobie budowli. No i pięknie sobie to zamknąłem. I teraz, drogi widzu, tak. Tu sobie rozwalamy. Możemy to sobie przeciągnąć po prostu, iść do samej góry i sobie zrobić od razu takie wycięcie tutaj. No równo z tymi naszymi filarami. I tu oczywiście w pierwszej kolejności zrobić obramówkę z betonu, bo tu musi iść obramówka z betonu, żeby było wiadomo, że tu jest po prostu nasza winda zrobiona. Teraz tak o, jak ja zrobiłem w zasadzie tą windę? Tu wiadomo, że idą nasze te prowadnice, które będą nam opuszczały to w dół, więc bierzemy sobie pistona w ten sposób, ustawiamy pistony sobie w ten sposób. Pyk, no dobra, może nie tak, tylko tak. Tak. I resztę trzaskamy sobie tutaj normalnie z tych pali, nie? Dokładnie w ten sposób po prostu sobie wszystko tutaj ładnie, pięknie dobudowujemy, żeby to wyglądało elegancko. Ciach i mamy naszą platformę gotową. Oczywiście tutaj łańcuchy wchodzą w grę, wchodzi w grę oświetlenie, oczywiście konieczna sprawa. I tutaj już śmiało na 2 i na 3, żeby to porządnie doświetlić. I dostawiamy sobie jeszcze latarnię. Elegancko. Mamy to fajnie, naprawdę dobrze doświetlone. Git. Został nam nasz warsztat i wejście do góry, więc myślę, że zaczniemy chyba od wejścia, no bo zrobię, albo może od tego warsztatu. Ten warsztat będzie, to jest trochę walenia się, ale to będzie szybkie. Dobra, wiecie co, ja po prostu ten warsztat zrobię tu ze schematu, bo ni cholery tego nie spamiętam. Czyli tak o, robimy sobie odtąd. 1, 2, 3, 4, 5 odstępu i lecimy po kolei. Pyk, pyk. Dalej robimy 1 odstępu, dostawiamy sobie to, dostawiamy sobie krajalnicę, dostawiamy sobie to. Tutaj robimy 2 odstępu, dostawiamy sobie to. Po drugiej stronie dostawiamy sobie irona. Oczywiście tu robimy sobie wszędzie dookoła coś takiego, żeby tu nam się ładnie, pięknie zgadzało. No i tu oczywiście niestety, ale stety musimy zrobić w ten sposób, że sobie pozamykamy to z miedziuchowatych klap, bierzemy sobie jeszcze lawę. Tak wam to pokażę, bo to będzie szło po prostu szybciej. Pyk, mamy to zrobione, woda. Zapomniałem, że przełączyłem się na angielski. Git. Tu oczywiście dajemy stempel i stempel. Tu też, jak widzicie, dodajemy po prostu kwarcowy schodek i kwarcowe klapy. Teraz lecimy sobie do góry dalej. Ciach. Lecimy sobie tutaj i tutaj. Znowu do góry. Tutaj i tutaj. I przeciągamy sobie łańcuch w ten sposób, który nam służy tutaj tak naprawdę do transportowania tych materiałów do obróbki. I tutaj na środku ja jeszcze zrobiłem, tylko tu akurat jest zbroja ustawiona na odwrót, ale nieważne. Zrobiłem coś takiego, kminiłem to trochę w stylu Ironmana, czyli tutaj robimy 1 odstępu i zrobiłem coś takiego, że tu pracujemy nad jakąś zbroją, tylko ten statyw się teraz na schemacie obrócił. Czy ja mogę sobie tak podnieść to? Nie podniosę sobie tego, nie? Czyli tu, o, dokładnie w tym miejscu dajemy sobie armor standa i sobie tu ustawiamy zbroję, żeby to wyglądało tak, jakbyśmy nad nią cały czas pracowali i wymyślali jakieś nowe wersje. No i tu, jak już widzieliście, też robimy sobie komputera, czyli dostawiamy sobie cyk, tutaj robimy cyk, siedzisko, pyk, pyk, pyk i teraz pyk, 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 pyk i jeszcze tylko obraz. No, to był bardzo duży komputer. Ten w zupełności wystarczy. No i to w zasadzie chyba tyle tutaj. Jeszcze tu możemy dodać oświetlenie. O.
cyk, bo tak mi trochę tu przyciemno. Dobra, i możemy zająć się wejściem do góry. Jeżeli chodzi o wejście do góry, będzie ono robione na 2, więc tu możemy sobie tego słupa do samej góry wyciągnąć i zupełnie nic nam się z tym nie dzieje. Teraz tak naprawdę tutaj trzaskamy sobie 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 i jesteśmy na tym poziomie? Powinniśmy być. Jesteśmy. Sikalafon. Czyli tu możemy sobie od razu to przeciągnąć. No tak, w zasadzie tu też. Tu będzie już podłoga z czego innego chyba, to nie będę kombinował. Nie będę kombinował, tylko zrobię tak. Teraz oczywiście to przeciągamy sobie do samego końca. Czyli dotąd. Tu robimy sobie jeszcze coś takiego. Tu jeszcze robię sobie tak, że robię 1, 1. Czekaj. 2 odstępu. I coś takiego. I to też do samej góry możemy przeciągnąć. Ok. W sumie tutaj też mogę zrobić coś takiego. Dlaczego nie? Nie wiem, dlaczego tego nie zrobiłem. Może trochę za dużo tego się tu wydaje? Chyba tak. No ale dobra, jest jak jest. Będzie fest. I jeszcze ewentualnie tu możecie sobie doświetlić. Pyk. No i mamy to. Dobrze. Tu oczywiście trzeba dostawić te oak planksy. Na szczęście jest to w miarę oświetlone, to nawet to wszystko ładnie widać w miarę. Czyli ja sobie ciacham, git, mam to zamknięte, jest bueno. Czegoś mi brakuje. Brakuje mi materiału. I teraz tak o, stąd sobie poprowadziłem coś takiego, jeżeli się nie mylę. Teraz tu sobie pociągnąłem to w tę stronę, a tu zrobiłem tak i przeciągnąłem to w tę stronę. Żeby to wyglądało w taki oto sposób. W sumie by się oświetlenie jakaś przydało, Patryk. Więc miło by było, jakbyś tu coś dostawił. Może być. Nawet ładnie. Dobra. I teraz mamy to definitywnie tutaj tą podstawę skończoną. Możemy wchodzić coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej. I jesteśmy tu. Robimy sobie na 2. Całość zabudowujemy. Tutaj nie ma żadnej dyskusji, drogi widzu. Całość zabudowujemy. Elegancko w taki oto sposób. Mamy to zrobione. I teraz na ile było to pomieszczenie? To pomieszczenie było na równo z tą ścianą, więc w sumie od niej wyjdę. Pyk, pyk, pyk. Pyk. Ok. Mamy tutaj ścianę zrobioną. Superancko. I teraz tak o po wejściu. Oczywiście tutaj robimy sobie stół do enchantowania. Tak chciałem, żeby to było tak w miarę spoko zrobione. Tu możecie zrobić tak, żeby tam jedno przejście. Git. I teraz tu tak naprawdę robimy sobie jeden wielki składzik na nasze enchantowane książki. W taki sposób. I oczywiście to sobie podnosimy do góry, do góry, do góry, aż do sufitu i będziemy mieć git zrobione, nie? Także ja już tego nie będę robił. To sobie tutaj, aha, tu jeszcze tylko sobie uzupełniamy tym i tym, bo wiadomo, że tam nic nie wstawimy, nie? I to mamy finite. Tu nie ma nic do rozkminiania. Ewentualnie jeszcze możemy sobie tutaj oświetlenie trzasnąć. Raz, 2. No i można jeszcze nawet 3 zrobić, żeby to tam było. Mamy to zrobione. I resztę możemy sobie tutaj ładnie, pięknie zamykać. Palami, wszystko git. Tutaj tylko możemy sobie jeszcze odznaczyć, że zanim to zamkniemy, to tu idziemy z betonem. Na tej głównej ścianie będziemy szli z betonem, bo tu będziemy mieli co? Basen. Zaraz. Ta chata ma wszystko. Ta chata ma absolutnie, kurde, wszystko. Myślisz, że ta chata czegoś nie ma? Ona już to ma, zanim ty o tym pomyślałeś. Pyk, pyk, pyk. Elegancko mamy tu zamknięte, no i tu wiadomo, w zależności od tego, jak tam nam się będzie wchodziło. Pyk, mamy zamknięte. Se wejdę, se wejdę. Se wejdę, se wyjdę. I tutaj po wejściu oczywiście pyk, lampeczka. I tu lampeczki ładnie sobie zostawiamy.
Będziemy mieli fajny składzik, naprawdę. To jest fajny pomysł, moim zdaniem, żeby tu było coś takiego, taką biblioteka z enchantami. No i też mamy ten wymóg, że musimy przejść przez całą chatę, żeby tam dotrzeć, więc jest moim zdaniem naprawdę dobrze. Skoro już wspomniałem o tym basenie, to zacznijmy od tego basenu. Czyli tak o, tu robimy sobie po prostu na tą samą szerokość, co jest tutaj ta ściana. Czyli tu możemy sobie od razu machnąć komendą. Pyk. Concrete. Mamy to zrobione. Robimy sobie od razu ściany, bo tu będzie na 3 ten basen głębokości. Ciach. I tutaj tak samo ciach. Git. Mamy to zrobione. I teraz tak naprawdę odtąd robimy sobie 3 odstępu. Pach. Raz, 2, 3, 4, 5. Na 6. 5. Tak samo 5. I tu powinno nam zostać 3. Tak, tu powinno nam zostać 3 ładnie, pięknie. No i ostatnia rzecz, czyli oczywiście brakujący element. Czyli woda. I mamy zarąbiście basen zrobiony. Dobrze. I co dalej? Dalej robimy tak, że tu w tym miejscu robimy sobie to. A tu lecimy sobie ze szybami czarnymi, tudzież jakimiś tam innymi, które sobie wybraliście. To mamy zrobione, to mamy zrobione. I teraz tak o. Tutaj od tego pierwszego robimy raz, 2, 3. Tyle. I tu sobie będziemy to wyciągać w myśl tych szyb, żeby tu było takie, wiecie, to ogrodzone mimo wszystko. Z drugiej strony tak samo. Trzeba to zrobić, żeby to dobrze wyglądało. Oczywiście tu możemy sobie o 1 w dół jeszcze zejść, jakbyśmy mieli taką potrzebę. I została nam jeszcze kanapa, która będzie tutaj, w tym miejscu. Tu będzie raz, 2, 3, 4, 5, 6. Pyk. I lampeczki, lampeczki, lampeczki. Lampeczki oczywiście ustawiamy sobie takie, gdzie chcemy, jak chcemy. Ja sobie to ustawiłem mniej więcej w ten sposób, żeby to było ładnie oświetlone. I to mamy zrobione. Możemy przejść tutaj do tego elementu, którego tu nie ma. A żeby ten element zrobić, to robimy tak o. Tu na początku robimy tak. I teraz odtąd robimy 13. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Elegancko. I to sobie przeciągamy w zasadzie dotąd. Ciach, żeby to wyglądało. Tu oczywiście też sobie to podmieniamy. To też sobie podmieniamy. I tu dookoła trzaskamy jeszcze ten element. W sensie, już mówię elementy, bo po prostu trochę długo już to buduję. Blisko godzinę czasu. Ciągiem, więc troszkę już mnie to męczy. Ale tutaj oczywiście robimy sobie normalnie. Wszystko betonikiem zamykamy i jest pięknie. Świat jest piękny. Dookoła oczywiście teraz trzaskamy sobie jeszcze tutaj szybki, bo jak żeby inaczej. Chyba że coś się tu zaraz zmieni. Tu się może zmienić. Tu się zmieni. Już nawet tego nie róbcie, tu się zmieni. Tu się zmieni na 300%, bo tu będzie szedł kwietnik. No jednak coś pamiętam z tej budowli. Pszczoła, idź mnie stąd. Czyli tutaj trzaskamy to w taki sposób. Tu robimy tak. Tu tak, tak. Tu przenosimy w ten sposób. Elegancko to lecimy z tym. No to będzie tak różnokolorowo, bo tu się biom nie zmienił. I mamy kwietnik zrobiony. I tutaj to samo przeciągamy do końca. Git. No. I już ta chata zaczyna wyglądać, nie? Wielka, luźska fest jest. A. Póki pamiętam, to tu oczywiście robimy sobie zejście z tego. O! Okej. No dobrze. I teraz tak o. Tu oczywiście robimy sobie jakąś tam kanapę. Powiedzmy coś takiego. Tu robimy drugą kanapę. Taką bardziej narożną. Coś takiego.
A tu robimy sobie ognisko. Znaczy takie, w sumie to palenisko takie, czekaj. Trzeba to jakoś rozkminić. Tak i tutaj ciach. I mamy taki kompleks wypoczynku. Nawet nie wiem, czy można tego trochę nie cofnąć. No, ze spokojem możemy to jeszcze o jedno cofnąć. Zrobić tu w ten sposób. Ciach. Tak mi coś się, kurde, za daleko wydawało. I tutaj zrobić. I jest git. I tu możemy nawet zrobić w ten sposób. Bo dlaczego by nie? Jest cacy. Powiem wam szczerze, że naprawdę się zastanawiam, czy pokazywać wam, jak to wszystko dekorować, czy po prostu zbudować samą bryłę, ale no już jak na razie tak pokazuję, to tak pokazuję i będę tak pokazywał. Zacznijmy sobie może od kominka, który zrobimy sobie gdzieś w tym miejscu, bo on nam będzie potrzebny, żeby tutaj móc sobie rozmieścić trochę bardziej fajnie. Żeby móc sobie trochę bardziej rozmieścić tutaj właśnie stoliczki. Tylko teraz tak, o, ja bym chciał, żeby tu był stół na 2 i teraz mógłbym zrobić tak, w zasadzie tak i tutaj zrobić tak, tutaj zrobić, no właśnie, jak to ma być na 2, to bym musiał zrobić coś takiego, nie? Dobra, zróbmy najprościej, czyli tu mamy jeden odstępu, zróbmy sobie tutaj 3, tutaj zróbmy 1, tu też zróbmy raz, 2, 3. I tu też zróbmy, tylko kurczę, teraz nie wiem czy nie bo chciałbym tak, żeby to było tak na sztywniutko zrobione. I może sobie to przesuńmy po prostu o 1. I niech to po prostu będzie stosunkowo blisko. Tylko wciąż mi tutaj coś nie pasuje. Tak, raz, 2, 3 będzie git. No i tu będzie za daleko, więc trzeba sobie to przesunąć. Git i ok. Wydaje mi się, że tu będziemy mogli to już w miarę sensownie zrobić, czyli robimy sobie tak, tutaj elegancko, żeby to się wszystko nam zgrywało, żebyśmy mieli fajnie zrobiony stół. Pach, ok. I oczywiście tutaj, no to nieźle, żem zrobił teraz ty. Sztuczka magiczna. I tutaj oczywiście zrobimy sobie takie bardziej luksusowe elementy, w sensie bardziej luksusowe krzesła, takie wiecie. No i coś takiego mamy tu zrobione i jest fajnie. I teraz tak, o, tu podnosimy sobie raz o 5 w zasadzie, z czego te dwa na pewno idą o 5, czyli mamy raz, 2, 3, 4, 5. Tu bym zrobił o 4, bo tu wiem, że będziemy zaraz jeszcze robili sobie piętro i nie chcę sobie przegiąć z elementami i możemy dokończyć teraz nasz kominek. I jeśli chodzi o to, to robimy tutaj sobie raz, 2, taką obudowę na równi z tym. Żeby to było w sumie takie szerokie i od wewnątrz możemy sobie zrobić w ten sposób, żeby to troszeczkę lepiej wyglądało. Elegancko i mamy taki duży, fajny kominek i moim zdaniem to wygląda spoko. Moim zdaniem to jest spoko. Możecie to spróbować sobie pomniejszyć, ale tu ten masywny element moim zdaniem pasuje naprawdę, naprawdę dobrze. No i co? Wydaje mi się, że tu możemy sobie już tą ścianę oczywiście domknąć, bo tu żadnej filozofii nie będzie. Pelk lock. Dobra, mamy to fajnie zrobione. No i trzeba by to piętro zarysować jakoś. Czyli na początek tak, zróbmy sobie jakieś duże duże kwietniki, które gdzieś i tak miałem zaplanowane. Czyli na początek zrobić taką dostawkę dookoła, bo tu wszędzie będzie szedł, o Jezu, nie tak, nie świetlik, tylko kwietnik. W ten sposób myślę, że możemy bezpośrednio dotąd sobie to dociągnąć. Mamy to git zrobione. No i teraz tak, o. Skoro to mamy w zasadzie, to możemy sobie tutaj już zrobić fajny kwietnik, tylko właśnie tutaj trzeba będzie zrobić sobie oczywiście w ten sam standardowy sposób, czyli tutaj w sumie chyba, jeżeli się nie mylę, będzie on szedł dookoła aż do tego momentu. Jeszcze zaraz sobie to sprawdzę, żeby was nie oszukać przypadkiem. I teraz będzie tutaj szło? Nawet to jeden za daleko. Zróbmy sobie tak, że jak mamy tutaj to możemy sobie tutaj zrobić cyk, cyk. I tutaj faktycznie zrobić tak, żeby tutaj to się mieściło. Tu możemy sobie dalej to zabudować. Wszędzie. Te kwietniki ogólnie będą tutaj robiły całkiem spoko robotę. Właśnie, i to są kwietniki. Nie traktujcie tego tak, że musicie tutaj zrobić to, co ja, czyli wstawić po prostu liście.
Mi akurat to koncepcyjnie bardzo spoko się działo, żeby tu były te liście, ale jeżeli nie chcecie tutaj wstawiać liści, to tego nie róbcie. Możecie tu zrobić normalnie sobie jakieś fajne kwiatki, jakieś swoje ulubione powstawiać i to na pewno będzie robiło równie dobre wrażenie co te liście, a nawet pewnie lepsze. Więc śmiało się wcale nie krępujcie, tylko tutaj róbcie. Pamiętajcie, że to jest wasza chata i to wy decydujecie, jak to powinno wyglądać u was. Tutaj oczywiście robimy sobie jakoś tam coś takiego, żeby tu nam się wszystko ładnie zgadzało, żeby nikt nam tu stąd nie wypadł. OK, i tutaj też będziemy robili kwietnik taki sam, tylko że go zrobimy sobie tak, że czekaj, odtąd. Coś takiego to będzie raz, 2, 3, 4, 5, 6. OK, mamy to zrobione, pyk. I tu dotąd przeciągamy sobie dalej. Super, i tu będziemy mieć znowu liście. W taki sposób. No i tu już pozostaje nam tylko przeciągnąć szyby. I mamy to zrobione w pewien sposób. Teraz zastanawiam się, od czego zacząć tutaj tak naprawdę. No dobrze, budujmy sobie po kolei, czyli tak o, tutaj robimy sobie raz, 2, 3. Tutaj oczywiście raz, 2, 3. Raz, 2, 3. Raz, 2, 3. Raz, 2, 3. Pyk, pyk. Tutaj robimy raz, 2, 3 i raz, 2, 3. I tutaj też możemy zrobić coś takiego po prostu, żeby nikt nam tu nie wpadł. Teraz jeszcze tutaj sobie dostawiamy raz, 2, 3, raz, 2, 3. Dostawiamy kolejne, pyk, pyk i tu możemy zacząć sobie budować schody do góry, żeby to nam się fajnie tutaj łączyło. Nie będę się rozpędzał z tymi schodami, bo wiem, że tutaj zaraz będziemy mieli takie piętro. Tu nie wiem, czy nie było wszystko akurat z betonu, więc sobie to na wszelki wypadek zaznaczę betonem na razie, a później będziemy sobie to zmieniać. I to będzie taki nasz odnośnik, ile, co, do czego, gdzie, żebyśmy wiedzieli, gdzie mniej więcej co dalej budować, nie? Jeżeli chodzi teraz tutaj, jak zagospodarować tą przestrzeń, ja to zagospodarowałem głównie leżakami i zrobiłem to tak, że tutaj zrobiłem sobie odtąd 2 odstępu, 1, 2 odstępu, tu zrobiłem sobie jeden stolik. Tutaj oczywiście jakieś tam sobie dodałem jeszcze leżaki, w różny sposób je pododawałem, nie przekraczając oczywiście jakiejś tam linii, żeby to w miarę spoko wyglądało. Czyli tutaj możemy jakieś kafelki porobić, żeby czego nie przekroczyć. Tego czegoś, nie? Że wiecie, tutaj robimy sobie oparcia, bo chciałem, żeby to było takie bardziej właśnie fancy, więc żeby te oparcia mogły tutaj sobie swobodnie być, to ja to zrobiłem w taki oto sposób, tutaj o. Dodatkowo tutaj sobie dalej zrobiłem coś takiego, kolejne 2 leżaki, tu jakiś stolik, tutaj tak, żeby to głównie pozapełniać właśnie takimi leżaczkami, bo to w końcu jest, wiecie, turbo wypasiona willa, więc tu tego może być naprawdę dużo i może być to duże. I jak to mamy, to możemy przejść sobie tutaj i teraz tak o, tu robimy oczywiście 2, 3, 4, tu możemy sobie oczywiście już też przeciągnąć od razu 2, 3, 4, 2, 3, 4. No tu i tak będziemy mieli to zabudowane 2, 3, 4. Elegancko. I teraz tak o. Tu będzie stała fura. I co z tą furą? Z tą furą, moi drodzy widzowie, ja jej nie będę budował teraz na odcinku. Dlaczego? Bo chcę, żeby wspierający też się czuli jej w jakiś sposób wyróżnieni i mieli coś bardziej ekstra ode mnie, czyli w momencie, gdy jeżeli wspierają, mają sobie schemat, no to będą mieli tą furkę, ona naprawdę fajnie wygląda. Zresztą mogę wam to pokazać. Także ta furka wygląda naprawdę tutaj spoko, tu się będzie mieściła i tak to będzie po prostu tutaj. Niektórych rzeczy nie będę po prostu budował, żeby mieli to widzowie, którzy mają wspierającego. Tak samo tutaj myślę, tych dekoracji nie będę budował i tutaj tych wewnątrz też nie będę budował, po prostu porobię już ściany. Część zrobiłem na odcinku, tam u dołu, a resztę tutaj zrobimy to dla wspierających, żeby po prostu czuli się wyróżnieni jednak. Poświęcają swoje pieniążki na to, żeby mnie wspierać i moim zdaniem należy im się. Dobra, ale resztę wszystko wam pokażę, także wracamy do budowy. Czyli teraz taką, muszę sobie wziąć to i tutaj sobie ciachnę. Pyk, mamy tutaj ładnie zrobioną ścianę ze szkła. Tutaj to samo.
Tutaj będą takie właśnie wejścia, wyjścia, więc tu możemy sobie po prostu zrobić to na 2, coś takiego, żeby było. Tutaj to samo możemy zrobić w taki sposób elegancko. Tu oczywiście możemy też sobie machnąć to ze szkła, całą ścianę, żeby to wyglądało git. Coś tam słyszę, nietoperki, chyba czegoś nie doświetliłem. Być może jest to wysoce prawdopodobne. I tu będzie ta gablota, gdzie będzie stała nasza fura. Tu natomiast przed furą robimy sobie jeszcze, tylko nie wziąłem sobie tego. Tu przed furą robimy jeden odstępu i robimy sobie jeden. I tu możemy sobie zrobić drugi. Coś takiego. I tu możemy sobie zrobić tak, żeby to było spoko. W ten sposób, żeby każdy mógł sobie tutaj przyjść, posiedzieć. Nawet można chyba to lekko. Tak, tutaj za daleko zbudowałem. O, w ten sposób tu będzie. Pyk, pyk, pyk. I teraz jak to zbuduję tutaj, to będzie się wszystko zgadzało. Będziemy mieli tutaj też taki kompleks wypoczynkowy właśnie przed samą furką, żeby sobie usiąść, coś tam, wypić jakąś kawusię, herbatusię czy coś tam, nie? No i lecimy teraz tutaj dalej w lewo. I teraz tak. Odtąd robimy 8 ustępu. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu mamy 8 kratkę, elegancko. Czekaj, tak? 8 kratka, 7. 8 miało być odstępu, czyli jest 8 kratka, na 9 budujemy. I z tym lecimy tak naprawdę do samego końca i tu powinniśmy mieć od tego elementu 2 odstępu, się zgadza. Wszystko mamy git zrobione, tu możemy podnieść na wysokość 3 kratek, tu możemy podnieść na wysokość 4 kratek, tu ścianę możemy od razu postawić. White concrete, ok, jest dobrze. Teraz tutaj robimy raz, 2, 3 odstępu, 2 odstępu. 2 odstępu to podnosimy sobie do góry, a tutaj robimy sobie po prostu powoli, tylko właśnie nie pamiętam, czy to... Chyba w ten sposób to robiłem. Chyba w ten sposób. A jednak nie w ten sposób. Początkowo zrobiłem w ten sposób, ale finalnie przerobiłem, żeby tu było też tak po kolei wszystko, bo mi się to później bardziej i lepiej łączyło z tym drugim piętrem i z tym, jak jest ono zaaranżowane, więc tu w sumie już możemy zrobić taką nawet. Ok, fajnie. Tu możemy sobie zrobić jeszcze jakieś tam elementy dekoracyjne. Na tym możemy sobie oczywiście popostawiać kwiatuszki czy coś, żeby to spoko wyglądało. Jest git, tu możemy sobie to zabudować. Czy coś tu jeszcze będziemy robić? Na pewno, bo z pewnością mi tu brakuje elementu. Jeżeli chodzi o oświetlenie, z pewnością tutaj enderpałka. Tutaj też były enderpałki poprzyczepiane, jak widzieliście. Ale to już każdy sobie tu oświetli, jak będzie uważał po tym w zasadzie, co zrobi dalej, nie? Teraz tylko tak sobie myślę, bo czekaj, tu będziemy robili coś takiego i to powinno lecieć tutaj. Ale tu jeszcze będzie szło, to będzie cofnięte o 1. W sensie tu będą szły jeszcze półpłytki, więc to nie może być tutaj. To musimy przesunąć tutaj. Żeby to się łączyło tutaj, bo jak tu będą szły półpłytki w tym miejscu, to się nam wszystko powali i będzie źle. Dobra, teraz tak o, tego robimy raz, 2, 3, 4, 5, 6 i tutaj dostawiamy na 2 też coś takiego. I mamy w zasadzie tutaj pewien zarys zrobiony. Tak czy nie? No oczywiście, że tak. Pięknie. I teraz tak o, tu mogę sobie od razu to przeciągnąć. Nie do końca, bo tam będą jeszcze zaraz rozwidlenia, do tego przejdziemy, bo tam jest trochę modyfikacji. I teraz co w zasadzie możemy jeszcze zrobić tutaj? Ja tutaj zbudowałem kuchnię, zresztą to widzieliście. Tutaj tu była taka wyspa zrobiona, jej nie będę robił. Zaraz zrobię tutaj stół i zrobię tutaj TV room. I tutaj zrobię ścianę, a kuchnię zostawię wam do zagospodarowania. Tak będziemy robili niektóre rzeczy, które są proste, tak, które są bardziej złożone, nie, żeby każdy mógł to zrobić, lub też żeby wspierający po prostu mogli z tego skorzystać. Może zacznijmy sobie od tej ściany, czyli tutaj zrobimy sobie raz, 2 odstępu i zrobimy raz, 2, 3, 4. Tą ścianę sobie tutaj zrobimy w ten sposób i myślę, że dalej nie będziemy jej ciągnąć. Tu na pewno będzie coś takiego, bo tu będzie obraz, elegancko i teraz możemy przejść do TV roomu, bo to nam trochę łatwiej pozwoli wymierzyć schodki i tak dalej. I teraz tak o, żeby zrobić TV room, to jest stosunkowo proste, ponieważ ja tu zrobiłem sobie gigantyczną kanapę, zrobiłem tak o, raz, 2, 3, od tego słupa licząc, raz, 2, 3, 1 odstępu, tutaj tak samo sobie zrobiłem 1 odstępu, raz, 2, 3 i sobie to przeciągnąłem tutaj. Tu natomiast zrobiłem sobie taką wielką ławę podwójną, ok, i tutaj adekwatnie do tej ławy zrobiłem sobie jeszcze
taki stolik typowo pod telewizory i tutaj obok tego zostawiłem sobie pyk, pyk i mamy giga telewizor, tutaj możemy sobie zrobić, wszystko pasuje. Jest dobrze. Przejdźmy może do jadalni. W przypadku jadalni to też jest stosunkowo łatwo wyliczyć. Dlaczego? Bo robimy odtąd. Raz, dwa, trzy, odwracamy się i na czwartej kratce robimy coś takiego i tu robimy 4 krzesła. Tu robimy jedno, z drugiej strony robimy również 4 krzesła i tu robimy sobie powiedzmy drugie i w zasadzie that's it. I tu już możemy sobie zrobić dookoła po prostu duży stół jadalniany i będziemy mieli to wszystko fajnie w komplecie. I oczywiście tutaj z uwagi na to, że mamy jeszcze, że to powinno być też takie trochę bardziej luxury, to dostawiamy sobie takie bardziej też fancy siedzonka i to w zasadzie mamy zrobione. Tu pozostało wam jedynie zrobić sobie kuchnię z jadalnią, ale no już nie będę pokazywał jak to zrobić, bo tak jak mówię, no te niektóre rzeczy chciałbym zostawić typowo dla wspierających. Więc w zasadzie chyba możemy iść na górne piętro, tylko trzeba by to jeszcze wszystko zamknąć. Żeby to zamknąć, posprawdzałem, tu możemy sobie w sumie zrobić coś takiego, ok, i teraz to przeciągamy sobie do samego końca, bo trzeba to zrobić, czyli przeciągamy to tu do kwiatów i teraz tutaj jak mamy końcówkę, to robimy jeszcze raz, dwa, trzy, ok, to sobie przeciągamy dotąd w zasadzie, żebyśmy mieli to zrobione, pyk, i to przeciągamy sobie do samego końca, elegancko i będziemy mogli to zaraz zamknąć, no w zasadzie dotąd. No i teraz tu możemy po prostu sobie to zamknąć już betonem, pyk, elegancko, tu oczywiście muszę sobie wybić, bo przesadziłem, więc muszę to mieć na uwadze, dobra. I ostatnim elementem, jakim tutaj pozostał do zrobienia, jest stworzenie czegoś takiego. Oczywiście tu zaraz jeszcze będziemy dalej to budować, spokojnie, ale na razie zamykamy tą część jadalniano-kuchnianą, żeby to już było domknięte i będziemy mogli sobie później dalej wszystko kontynuować pracę. Ok, i tu do samego końca możemy sobie to domknąć i jest naprawdę spoko to zrobione. No i ta chata wygląda już naprawdę coraz pokaźniej. Oświetlenie. I teraz zaczniemy sobie tutaj odtąd, mi się wydaje. I zrobimy sobie tak, ja sobie zrobiłem tutaj jeden odstępu, tutaj zrobiłem sobie jeden odstępu i tu możecie tak też mniej więcej gdzieś na środku zrobić. Będziecie mieli takie 3 równo oddalone od siebie elementy. Tu oczywiście możecie sobie też oświetlić. Tu ja sobie 2 punkty takie ustawiłem typowo nad tym stolikiem, czyli o coś takiego, żeby to było typowo nad stolikiem. Tutaj możecie sobie również gdzieś doświetlić. Tu będą tu powinniście zrobić oświetlenie z enderpałek w tych miejscach, w tym miejscu, dokładnie w taki sam sposób jak robiliśmy w garażu, nie? Tylko do góry nogami. Czyli coś takiego, tylko do góry nogami i powinno być git. Dobrze, tu oczywiście też będziecie mieli kuchnię, to sobie tutaj troszeczkę inaczej doświetlicie. Tutaj ja sobie zrobiłem jeszcze 2 lampy nad stołem. Coś takiego. Tylko żebym jeszcze to może równo zrobił. Ok, mam to zrobione. I tutaj pewnie, tu też była gdzieś jedna lampa ustawiona, ja ją ustawiam na razie tak, ale ona stała na tej wyspie, na której się robi, nie? Kuchennej, więc spoko. No i tu też, jeżeli macie potrzebę, to możecie sobie tam jakieś 2 lampy wrzucić. Wszystko jak zawsze zależy od was. Tu aż się prosi o lampę. Tu możecie też lampę dostawić. Czy coś jeszcze? Nie wydaje mi się. Możemy iść na kolejny poziom, czyli zrobić tutaj sypialnię. Teraz tak o. Skoro idziemy wyżej, no to oczywiście tu robimy sobie ciach, 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 no i tu robimy w tę stronę. Tutaj dajemy raz, 2, 3. Tu będziemy mieli na 2 zrobione, ok. I teraz jeszcze w tym miejscu robimy o 2, czyli łącznie tutaj mamy raz, 2, 3, 4, 5. Coś takiego.
Tu z kolei budujemy sobie coś takiego, żeby tu o 1 wystawało i tutaj możemy sobie to przeciągnąć, jeżeli się nie mylę. Czy to będzie dokładnie nad tymi? Jak w mordę strzelił. Świetnie. I teraz tak o, tutaj robimy sobie jeszcze dookoła coś takiego. I tutaj sobie to zamykamy. Mamy to finish. Tu możemy też to zamknąć już. Dotąd. Pyk. Mamy to zamknięte. Jest ok. I teraz możemy się wrócić tu niżej i zrobić oświetlenie. I tutaj oświetlenie ja zrobiłem na łańcuchach. W sensie tu już dodawałem łańcuchy i zrobiłem po prostu tak, że jedna latarnia niżej, druga wyżej i w zasadzie to dobra, zrobię to. Chodzi o to, że zrobiłem coś takiego. Nad tym stołem, nie? Pyk, pyk. I macie fajnie to oświetlone. Może trochę za wysoko, czyli tu zróbmy 1, a tu zróbmy 2. O, i jest git, coś takiego możecie tu zrobić. Będzie jak najbardziej C. Tu możecie sobie na przykład dostawić w tym miejscu latarnię, też będzie dobrze. No i jeżeli tu chcecie, tutaj akurat wam radzę to zrobić. Ja sobie zrobiłem tutaj takie oświetlenie jeszcze gdzieś tam między tymi, chyba nawet w miarę równo to postawiłem, między tymi elementami, żeby to było doświetlone wszystko dobrze i możemy przejść teraz do zbudowania sypialni. I na początek, jak zawsze, robimy sobie tutaj w ten sposób i będziemy mieli tutaj kolejny kwietnik. One naprawdę robią, powiem wam szczerze, one naprawdę robią robotę, te kwietniki tutaj, serio. I one nie pełną tu roli tylko takiej, wiecie, czysto lekko zapychającej, powiedzmy sobie szczerze, ale tak wizualnie to naprawdę dobrze wygląda moim zdaniem. No jak popatrzycie sobie w ten sposób, pyk, pyk, to wygląda to naprawdę, naprawdę spoko. Tu oczywiście podnosimy sobie na wysokość 4. Sobie to zabudowujemy. Całą ścianę tu już będziemy tak naprawdę mogli, w sumie to zrobię, od razu podniosę całość, bo to będzie szło jeszcze wyżej tak naprawdę. O, pyk, coś takiego. To mamy fajnie zrobione. I oczywiście tutaj, jeżeli chodzi o szkło, to sobie o szyby, to przeciągamy sobie tutaj, właśnie po to zrobiłem, żeby tu nam się fajnie chowało i lepiej to wyglądało. A tutaj podnosimy sobie te stałe elementy, czyli tu podnosimy do góry, tu podnosimy do góry. Tak naprawdę. I to nam fajnie pokazuje ramę naszego czego? Naszej sypialni, bo nasza sypialnia będzie w zasadzie cała szklana. Więc tu możemy sobie zrobić coś takiego i tu zrobić sobie od razu wyjście. I tu możemy wszędzie sobie po prostu już postawiać od razu szkło, bo tu będzie w tym miejscu nasza sypialnia i tu nie będziemy nic bardziej kombinować. Ona ma taka być i taka jest. Możemy to też od razu zamknąć, czyli robimy coś takiego, że tutaj dociągamy dotąd, robimy 2 odstępu. Dotąd. Tu robimy 1 odstępu, tu robimy kwadrat 4×4, czyli mamy 1, 2, 3, 4. Pyk, 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 bo tu będziemy mieli to nad łóżkiem. Będziemy mieli nad łóżkiem świetlik. Tak, świetlik też się musiał znaleźć, widzowie. Bez świetlika willa u mnie to nie przejdzie. Nie ma takiej opcji. Żeby tak dużą willę zrobić i bez świetlika, to nie u mnie. I tutaj możemy sobie jeszcze zrobić, no dobra, zróbmy tak, w sumie dotąd tu jakiś stoliczek, taki bardziej już stricte prywatny. Tam jakbyście chcieli już z takimi naprawdę bardzo bliskimi przyjaciółmi sobie po prostu posiedzieć w waszej mega luxury willi, no to tu możecie sobie zrobić jeszcze coś takiego. Oczywiście tu brakuje również oświetlenia, czyli jak najbardziej możecie sobie lampeczkę walnąć na przykład tutaj lub po prostu postawić sobie oświetlenie w taki sposób gdzieś tutaj, jeżeli macie taką potrzebę, żeby to było git. I jeśli sypialnię mamy skończoną, to możemy sobie teraz tak tu przeciągnąć dotąd i tu zrobić coś takiego, jeżeli się nie mylę. Sorry, w drugą stronę. Coś takiego. Czyli tu ma być taka L-ka, nie? Ok, i tą L-kę możemy sobie podnieść troszeczkę wyżej. Tu oczywiście będzie to chyba zabite litym szkłem. Tak, bo tu w ogóle dach będzie wyższy. Ok, czyli to możemy sobie podnieść na tą samą wysokość, co jest tutaj. Ok, i odtąd możemy sobie to przeciągnąć do samego końca. Pyk. To będzie tak. Tu sobie zrobimy coś takiego. Elegancko, żeby to szło wszędzie tu dookoła.
Bo tu będzie jeden dach, tu jest taka, wiecie, trochę dysproporcja w dachach i jest to celowo zrobione, bo tak. No i tu również możecie sobie zrobić tam jakiś świetlik, jeżeli macie taką ochotę. Jeżeli tego potrzebujecie, jeżeli wasz umysł potrzebuje tutaj świetlika, to zróbcie sobie tu świetlik. Tu zrobiłem coś takiego. Tu oczywiście to sobie zabudowałem elegancko, a tu jest wszystko zrobione z litego szkła. Czyli tutaj robimy odtąd dotąd glass pane. O, cyk. Cosik takiego. Żeby to dobrze wyglądało. No i tu już sobie dociągnę ręcznie, bo to już aż tak mi nie robi. Aż tak dużo tego tu nie jest z kolei. Mamy tutaj coś takiego i tą część w zasadzie mamy w pełni skończoną i może byśmy teraz zarysowali sobie to piętro górne. Dobrze, to tak o. Tutaj sobie zrobimy raz, dwa, trzy. Fajnie. I teraz robimy sobie 9. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tutaj stawiamy kolejny. Teraz robimy 5. Raz, dwa, 3, 4, 5. Tu stawiamy kolejny. Robimy raz, dwa, 3 odstępu. I tu wydaje mi się, że możemy już postawić coś takiego. Chociaż nie, zróbmy 4. Raz, dwa, 3, 4 i na piątej kratce stawiamy wtedy. Czyli mamy tak o. Między tym a tym jest 9 kratek, a między tym a tym są 4 kratki. Git. To możemy sobie tutaj przeciągnąć. W zasadzie tu zrobić gdzieś wejście na 2. No, może powiedzmy, że dotąd w zasadzie. Teraz oczywiście moja nowa ulubiona rzecz, czyli dokładnie to, co widzicie. Robimy sobie tutaj kolejny kwietnik. Ten kwietnik będzie się kończył na szczęście tutaj jeden. Ok. Możemy sobie tu fajnie to wyłożyć. Tutaj od razu liście. Tu możemy od razu przeciągnąć szybę. Zrobić to w ten sposób. Tu zrobić kolejny kwietnik. Pyk, pyk, pyk. Tutaj też sobie zrobimy dotąd i tu sobie to wygniemy elegancko. Tu możemy zrobić tak. I tu będziemy mieli... Ogólnie tu robimy teraz pokój pod łazienkę tak naprawdę, nie? Wiem, że niektórzy z was najczęściej w tych moich willach płaczą o to, żeby tą łazienkę zrobić, więc no tym razem tutaj będziecie mieli tą łazienkę zrobioną. W sensie zrobioną. Będzie to pomieszczenie na łazienkę, gdzie możecie zrobić łazienkę, także mam nadzieję, że większość marudek będzie zadowolona. Mamy tutaj zrobione to elegancko. Tu będzie pomieszczenie na łazienkę właśnie. Tu oczywiście robimy sobie do góry na 3. Właściwie to na 4, bo pamiętajcie, że tu już i tak będzie szedł sufit. Tu sobie oczywiście to zabudowujemy ładnie. Tu przeciągamy, też zabudowujemy. Z tej strony to samo. Elegancko. Czy ja tu mam jeszcze jakieś ściany? Wydaje mi się, że tak. Czyli odtąd robimy raz, 2, 3, 4, 5 i na 6 kratce robimy sobie no właśnie na 4, na 5 zróbmy. Dlaczego na 5? Ponieważ tutaj, drodzy widzowie, ja sobie zrobiłem tak, że z tej strony, bo ogólnie ja w tym domu wiecie, że zrobiłem wszystkie możliwe stoły kartograficzne, poustawiałem. Wszystkie stoły kartograficzne znajdują się, wszystkie stoły do craftowania, jakie znajdziecie we wioskach, jakie możecie wytworzyć, znajdują się w tym domu. Tak to oryginalnie zaprojektowałem. I w tym miejscu akurat, no to w sumie to akurat wam pokażę, bo co mi szkodzi. Tutaj w tym miejscu zrobiłem sobie coś takiego, że zrobiłem stół kartograficzny i tutaj zrobiłem sobie mapę, którą układam sobie na frame'ach, nie? Dzięki temu mam tam taki fajny, duży obraz terenu. I naprawdę fajnie to wygląda, dodatkowo to jeszcze sobie podświetliłem, tylko nie pamiętam dokładnie w którym miejscu i tu muszę się przyznać, że nie pamiętam, czy zrobiłem to tu, czy zrobiłem to tu, czy zrobiłem to tu, chyba tutaj po bokach zrobiłem, wiecie, tak się dla mnie zdaje się, coś takiego. No i teraz odtąd zrobiłem sobie jeszcze 2 odstępu, ciach, raz, 2, 3, pyk, z tej strony zrobiłem sobie raz, 2, 3, 4, pyk, czyli całość ma ile? Pyk. Pyk, 7. Całość ma 7. No tak, półpłytki by się przydały, Patryk, bo dlaczego by nie? Półpłytki. Tak, tutaj sobie zrobiłem jeszcze, coś takiego. I teraz na tej ścianie tak naprawdę zrobiłem sobie taką
stosunkowo dużą szafę, bym powiedział. Tylko jeszcze jakbym ją zrobił na odwrót, to by było fajnie, ponieważ to miało iść tak, 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 tak i tak. Czyli miało wystawać o jeden za kanapę, ponieważ tu będą ustawione... Co? Zbroje. W sensie zrobiłem tu taką dużą szafę na zasadzie raz, dwa, trzy, coś takiego. Ok, tutaj będzie dwa, tu będzie dwa, tu będzie dwa. Zrobiłem coś takiego. Ok, i tak o. Tu sobie wszędzie między tymi poustawiałem jeszcze takie właśnie oświetlenie. Z uwagi na to, chociaż tu nie wiem, czy mi to nie koliduje z tym. Nie, nie koliduje. Z uwagi na to, że tu sobie poustawiam, znaczy dobra, zaraz wam pokażę wszystko, bo tu będzie trudno tak wytłumaczyć. Chest. O, tu sobie poustawiałem skrzynię i na te skrzynie poustawiałem sobie ten armor plate. Nie, armor stand, sorry. Armor standy sobie na to poustawiałem. O, coś takiego i taką szafę sobie tutaj zrobiłem, nie? I to w zasadzie tyle, co wam pokażę na tym piętrze. Resztę wydaje mi się, że możemy zamykać się jeszcze, tylko zastanawiam, czy nie mamy jeszcze gdzieś tutaj jakichś ścian. Poza tym, że to oczywiście powinniśmy podnieść na 4, a to powinniśmy podnieść na 3. To powinniśmy podnieść na 3, a tu przeciągnąć szyby w ten sposób aż dotąd. Dobra, w sumie wiecie co? Tu też możecie zrobić. Git. I to możemy sobie przeciągnąć. No właśnie. Przeciągnijmy na razie dotąd. Zaraz sprawdzę dokładnie, o ile powinniśmy odtąd to wyciągnąć jeszcze. I sprawdzę, czy nie mamy tu jeszcze jakichś dodatkowych ścian. Dobrze, sprawdziłem. Więcej ścian tu na szczęście nie ma. I odtąd wyciągamy to jeszcze o 4. Raz, dwa, trzy, 4. I teraz tu skręcamy dotąd. Pyk, pyk i tu jeszcze o 1 przeciągamy. Już wam tu pokazuję, bo tutaj mamy tą ścianę. Tak jak mówiłem, to nie będzie koniec. Tu sobie przeciągamy to do samego końca. Ok. I tu tak naprawdę możemy sobie zrobić nawet, żeby to tak trochę wchodziło dalej. Dookoła po prostu ciągniemy teraz już. To już jest ostatni etap dachu na szczęście. Boże, jak ja się cieszę. Jaka ta budowla była długa. Ej, ja 2 godziny to nagrywam. O masakra. Jakbym to dekorował, to by wyszły z 3 godziny jeszcze. No to by 3 godziny materiału wyszło, no. Jakbym to miał dekorować jeszcze dokładnie, to dolne piętro i to górne piętro, nie? I resztę możemy zamykać już normalnie, czyli po prostu tu sobie zaznaczam pyk. Tu sobie zaznaczam pyk. I zamykam cały dach. Elegancko. I powiem wam szczerze, że tu na tym piętrze bazowałem głównie na oświetleniu takim, nie? Tego typu. Tego typu, ziomuś. I tutaj też zrobiłem taki duży obraz, to wam podpowiem. Tu sobie też zrobiłem drzwi, tu były drzwi do łazienki oczywiście, tu była wielka jacuzza, tu był prysznic, tu był kibelek. A kibelek to macie? A tu wisiały gdzieś jeszcze ręczniki i była zrobiona też umywalka, jeżeli się nie pomyliłem. Oczywiście tutaj również możecie zrobić coś takiego, tylko może tutaj właśnie na tej ścianie, żeby zrobić w ten sposób i gdzieś tu tak też wyjdzie w miarę równo? No wyjdzie w miarę równo. Takie 3 właśnie te, żeby to też było w miarę spoko widoczne, nie? Ewentualne dodatkowe oświetlenie tutaj, tutaj możecie zrobić, tu zrobiłem taki wielki zakład do szycia, w sensie banerów i tak dalej. Tu z tej strony były powieszone różne banery. O, tu czegoś nie dobudowałem. Ale siara, Patryk. Ty, ale w sumie? To po cholerę ja miałem to budować. Aha, dobra, że to po prostu. Tak, no, to ja bym tu zrobił to, bo tu widziałem, że były 2, w sensie, że był jeszcze jeden blok i dopiero tutaj było to, ale nie, to ja bym to zrobił tym razem w ten sposób. No, samo to. Cacy. No i tu oczywiście też możecie tam sobie zrobić jakąś dodatkową. Zresztą oświetlicie to sobie jak chcecie. Moim zdaniem to jest finito praktycznie. Ostatnią rzecz, ale już naprawdę ostatnią rzecz, to jest podniesienie tego jeszcze o 3 kratki. Żeby to mocniej wystawało za tą chatę, nie? Pyk. I teraz mamy... A, no tak, szkło. Kurde. O, szkło. No.
Cyk, 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 cyk. Świetnie. Czy coś jeszcze? Wydaje się dla mnie, że nie. Jakie to jest kurde wielkie, ale jak to tu pasuje? To się w pole nie mieści, ty. No mega to tu pasuje. Fituje tu ta willa jak... No pato. Złoto. Dobra, a teraz jak poszli wszyscy ci, co myśleli, że już koniec, to lecimy dalej. Serio mówię. Tutaj robimy jeszcze sobie wejście, bo o tym wejściu, przez to, że tego nie dokończyłem, to zapomniałem troszeczkę. Lecimy sobie tutaj. Bierzemy to. Znaczy, ja to biorę. Wy tam sobie to wyciągacie z ekwipunku po prostu. Tu robimy coś takiego. Wykładamy to sobie wszystko tutaj. No bo jakoś do tej naszej willi trzeba wejść mimo wszystko, nie? Tu robimy sobie cyk, cyk. Cyk. I oczywiście brakuje nam tu jeszcze tylko naszego gwoździa programu. I tu możemy nawet zrobić na 2, jeżeli chcemy. Albo na 1, jak już tam uważacie. Drzwi oczywiście od wewnątrz i tutaj pyk. Mamy coś takiego. Jeżeli chcecie... W sumie teraz mi to przyszło do głowy, nie wiem czy to zrobiłem w oryginalnym projekcie, to tu możecie sobie zrobić jeszcze coś takiego. Ale autentycznie nie wiem czy to zrobiłem w oryginalnym projekcie, stawiam, że nie. Więc tego wspierający nawet nie będą mieli na tym. Na czym? Na projekcie. Tutaj oczywiście jeszcze sobie podostawiałem jakieś tam... Pojedziesz van! Elementy. Tutaj też sobie dostawiłem coś takiego, żeby to wiecie, troszeczkę... Znacie mnie i wiecie, że ja lubię dostawiać te krzoki wszędzie, dlatego nie powinno was to dziwić, że te krzoki też tu dostawiam. No i tu jeszcze możemy zrobić takie dodatkowe oświetlenie pod bramę wjazdowo-wyjazdową. Czy tu coś jeszcze bym oświetlał? Chyba wydaje się dla mnie, że nie. I mamy teraz już naprawdę wszystko poza tymi drzwiami do łazienki, które chciałem jeszcze wstawić. O. Git. No, to jest największa willa, jaką zbudowałem. No i co? I wydaje mi się, że mamy wszystko, nie? W sumie to włączę wam te dekoracje i przejdziemy przez to. O, trochę się tutaj rozjechałem minimalnie, ale to nie szkodzi. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak ja to udekorowałem, to będziecie mogli sobie popatrzeć i co dotrwali do końca, to spoko. Tu jak widzicie zrobiłem sobie taki kącik, tu jak mówiłem zrobiłem ten zakład krawiecki. Tu jest to, o czym mówiłem, czyli z tymi mapami. No i tu oczywiście... O no tak, zapomniałem, że ja tu mam zrobione ten... No i tu oczywiście kibel Kolandia, czyli prysznic. O i tak jak mówiłem, jakieś regałki, coś tego. Z brakujących elementów jeszcze kuchnia, czyli tu była taka wyspa zrobiona, jak widzicie. No i tu z tyłu coś takiego, nie? To dla tych, którzy dotrwali do końca, to jeszcze to pokazałem i mamy komplet. Jeśli uważacie, że zasługuje na subskrybujkę i łapkę w górę za ten projekt, to zróbcie. A jeżeli nie, to znaczy, że jesteście takie trochę chamy. No i w zasadzie tyle. Pozdrówki widzowie. Yo!